Chlebka nam brakło. Ładnie jest. Jeszcze idzie do pieca. Trzeba było znowu zrobić. Ale sobie zmienię tutaj tak. Tu mam taki. A tutaj sobie zmienię na 35, 235. Tak. No i czekamy. Czekamy. A chlebek upieczony. Tak. Ładny dźwięk. I teraz chrupanie. O, elegancko. Kolejny mój bocheneczek będzie jedzony. Jesteśmy w lesie i idziemy już do domu. Auto, ale tu nie przyjedzie. Obok jest ulica. I wreszcie nie zapomnieliśmy sekatora, bo okazało się kilka dni temu, jak byliśmy tutaj na spacerze w lesie, że ludzie połamali takie duże gałęzie, duże praktycznie takie konary, bo chcieli oczywiście baśki. Chcieli baśki, no i zostawili takie połamane drzewa. Więc przyszliśmy i oskubaliśmy to, co było połamane. Także mam taki wiosenny bukiet, a teraz do domu idziemy, bo Biełka już jest zmęczona. Spotkała swoją koleżankę, Carmen. Carmen jest, jak się nazywa ten pies, owczarek szkocki. I wychazały się, bo Carmen jest bardzo karna, także przywołuje się. I Biełka miała naprawdę super spacer. Biełka, chodź tutaj. Biełka! Biełka! No chodź tutaj. Chodź no tutaj do mnie, no tak, tak, bo wiesz, no, ludzie czekają na ciebie. Tak. No, idziemy do domku na podwieczorek. Tak, dobrze widzicie, kawka. Czarna z ekspresu tym razem, nie żadna rozpuszczalna. I beza. Oj, tak, z aerokoniakiem w środku. Rozpieszczam się, bo sweter, który miał być na przedwczoraj, dalej w kłębkach i po prostu muszę mieć motywację, a beza jest dobra jako czynnik motywacyjny dla mnie. Wyszłyśmy na podwórko, bo Biełka coś tam wypatrzyła. Nie wiem, co ona... Aha, no brzuszek sobie będzie. Teraz sobie będzie brzuszek chłodziła po spacerze, bo naprawdę byliśmy na długim spacerze i jej było ciepło, było bardzo duże słońce. A teraz spójrzcie, taki zachodzik, troszkę się spóźniłam. Ale jak jest pięknie! Jak jest pięknie! Tak krwisto. No na obraz, po prostu gotowy obraz. Tak krwisty zachód. Jutro może będzie też cieplutko. Dzisiaj była bardzo piękna pogoda i ten spacerek był naprawdę bardzo, bardzo fajny. No, ja dzisiejszy dzień miałam też udany, bo i rano wstałam o 6, rozgrzałam piec, upiekłam chlebek, a potem się zajęłam oczywiście tym swetrem nieszczęsnym. Ja nie wiem, jak ja skończę ten sweter, to ja będę przeszczęśliwa. No i takie, wiecie, różne pierdoły, jak pranie, zmywanie i tak mi zleciał dzień, ale w sumie pozytywnie. A jutro jadę do Chorzowa, bo okazało się, że znalazłam firmę, która w archiwum swoim ma taki jeden dokument, który jest mi potrzebny też do ZUS-u, żeby mi tam doliczyli chociaż parę złotych. No i jutro pojadę rano do Chorzowa, do tej firmy, żeby ten dokument znaleźć, odebrać, bo okazało się, że 2 awiza już wysłali, dokumenty oczywiście do nich trafiły z powrotem, a ja nie miałam ani w skrytce, ani w skrzynce pocztowej, ani na poczcie. No nie widzieli tego. No nie wiem, jak to się mogło stać. W każdym razie do mnie pismo nie dotarło i stwierdziłam, że jak sobie odbiorę osobiście, to chyba będzie bezpieczniej.
No tak, no to ja zmykam, bo troszkę się chłodno zrobiło, ale chciałam Wam ten zachód pokazać, bo jest taki piękny. Tak, rozkoszujcie się tym widoczkiem. No to na razie. Odebrałam liścik, 2 awiza zostawione, a mój listonosz po prostu, brzydko powiem, mnie olał. Nie zostawił mi informacji w ogóle. No a że dotarliśmy do Chorzowa, to zazwyczaj jak jesteśmy w Chorzowie, to idziemy do takiej restauracji, która się nazywa Fish and Chips. I to jest najlepsza ryba na Śląsku, naprawdę. Polecam. Polecam, bo warto. Zazwyczaj nie ma miejsca, ale jesteśmy troszkę wcześniej, więc jeszcze miejsce jest i czekamy teraz na rybkę. Porcje są słuszne, także 1 porcja na nas 2 i tak nie dajemy rady, ale jest najlepsza rybka na Śląsku, świeżutka, tak, lemoniada, lemoniada, tak, także zdrowie i czekamy na rybkę, a białka oczywiście pod stołem już się obsłużyła wodą, pani już przyniosła wodę, także czekamy na rybkę. No, to jest 1 porcja, zobaczcie, 1 porcja na pół, tak wygląda. Sałatki to są akurat domówione, ale spójrzcie, jakie to jest wielkie. Państwo skończą mi 2 zł. Tak, jesteśmy tutaj, czekamy na rybę. Ale już dostałyśmy rybę, tak, teraz idziemy do domu. A tyle zostało, połowa z połowy porcji. Duże te porcje. Teraz do domu. A dzisiaj taki zachodzik. Tak, sąsiad tnie drzewo, a my na spacer do lasu. Ale zachód piękny. Przepiękny. A tutaj oczywiście tak nasza białka poluje, bo już sezon na różne robaczki jest i polowanie musi być. To jest standard już teraz. Będzie polowanie co spacer. I tak, zrobiła się niedziela. Niedziela 23 marca. I już miałam być nad morzem dzisiaj wieczorem. Ale sprawy księgowe nas tutaj zatrzymały jeszcze na Śląsku. I dzisiaj przychodzę z taką aktualizacją nieciekawą dla mnie. Dlatego, że okazało się, że nie potrafię czytać opisu zdrowca. No i jest mi trochę przykro. Straciłam właściwie 2 tygodnie i moja robótka pójdzie do sprucia. Duża część tego przodu pójdzie do sprucia. I jestem bardzo niepocieszona, aczkolwiek, no jak widzicie, nie załamuję się i dalej będę dziergać ten sweter, chociaż przyznaję, że najchętniej odpoczęłabym sobie od tego wzoru, od tego projektu, bo już jestem troszkę nie tyle zmęczona, co zniechęcona, nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Wybaczcie, będę piła kawę w międzyczasie, dlatego że zmieniłam kubek z 350 na 250, bo się okazało, że 2 kawy, 3 kawy, 2 razy 350 to jest 700. Dla mnie to jest prawie litr, więc ten żołądek ciągle rozciągam. Mam taki ulubiony kubek od lat z Villeroya Bocza i po prostu poszedł w odstawkę, ale przypomniałam sobie o nim, bo ja bardzo lubię w ogóle ten motyw roślinny, owocowy w zasadzie, jeżeli chodzi o porcelanę. I dużo mam tego w domu w ogóle, dużo talerzy mam i takich deserowych i pater jakiś, no ale to tam na inny temat, na inny film, opowieść. Tak, co się zadziało z tym sweterkiem? Ano zadziało się to, że dla mnie opis jest po prostu niezrozumiały no i tak się zadziało, bo
Tył mi poszedł spoko i jest fajnie, wszystko ok, widzicie? O, tył jest fajnie i zygzaczki zaraz Wam pokażę, jak pięknie zygzaczki zrobiłam. Także bardzo ładnie wygląda ten tył, no ale ten przód jest jakby trochę za długi. I tak trochę bardzo za długi. O, ja nie mam doświadczenia, jeżeli chodzi o te swetry przerabiane na okrągło, obojętnie czy właśnie z tymi ramionami europejskimi, czy w ogóle raglanowo, więc dopóki nie będę łączyć, to ten kłębek zostanie, bo nie wiem po prostu, czy będę łączyć z tego drugiego, czy z tego, no więc szkoda mi po prostu obcinać i potem wiązać nitkę. Jeżeli by się okazało, że z tego kłębka muszę korzystać. Ale prawdopodobnie łączy się z tego drugiego, którym teraz robię przód. No ale nic, nie mam doświadczenia, dlatego tak mówię. I teraz tak, co do opisu. Po prostu ten przód wyszedł mi za długi, ten kawałek. Przeczytam Wam opis i dla mnie jest to niespójne, no ale wiadomo, doświadczenie. Teraz już będę wiedzieć, prawdopodobnie, jeżeli będzie tak samo opisany kolejny wzór, bo też chcę zrobić kolejny taki sweter, więc tak mnie już to niepokoiło od kilku dni, ale jechałam dalej. Widzicie, jechałam dalej. Zrobiłam już jeden rząd tych zygzaków. No ale tak, co do opisu. Więc tutaj jest napisane tak. Gdzie ja to mam? Tył i teraz przód. Myślałam, że przód. Zacząć od prawego ramienia, to wiadomo, że trzeba tutaj nabrać oczka w tym miejscu, gdzie się jakby zaczynało, znaczy gdzie jest zrobiony to dodawanie oczek na tyle, no to wiadomo, że tutaj trzeba dodać oczka, żeby przód zrobić, to jest logiczne. Ale teraz tak, dodajemy oczka i później jest taki moment, gdzie te oczka trzeba złączyć, czyli trzeba tutaj dodać w tym miejscu oczko na dekolt, żeby znowu ten przód przerabiać w całości. I teraz tak, lewe ramię nabrać tak, na prawej stronie robótki. Dobrze, jeszcze raz. Bo się zagmatwałam z tym opisem, ale już znalazłam. I jest napisane tak. Przerobić jak wcześniej ilość oczek z lewego przodu, czyli tutaj z lewego. Nabrać oczka na ten dekolt, żeby tutaj połączyć i przerobić z prawego przodu. I oczywiście dalej tym wzorem przerabiać. I to jest wszystko ok. I teraz jest tutaj zdanie takie. Dalej przerabiać schemat A1 w tę i z powrotem, czyli to jest schemat A1, ten, z tymi takimi gdzieniegdzie oczkami lewymi. Aż długość robótki od nabranych oczek wynosi około 16 cm. No i teraz tak, dla mnie nabrane oczka to są te, od nabranych oczek. No i ja oczywiście robiłam tutaj 16 cm. Okazało się, że to jest głupota, bo trzeba liczyć od nabranych oczek ramienia. I nie jest nigdzie napisane, że to jest od nabranych oczek ramienia. Dla mnie ostatnie nabrane oczka to są oczka na dekolt i liczyłam od nabranych oczek, prawda? No okazało się, że mam tutaj dosyć dużą różnicę. Zwłaszcza, że później jest w opisie, że tutaj tylko 3 cm trzeba złożyć od tego ramienia niby. Tylko 3 cm, żeby tutaj to ramię było, czyli to idzie tak po skosie. O tak,
dokładnie to tak idzie, bo tutaj jest ten początek, ale potem to schodzi na plecy. No, nijak mi się to nie zgadzało. Ja to włożyłam oczywiście na siebie, chociaż sweter jest męski, ale włożyłam na siebie. No i patrzcie, no tutaj jest taka dysproporcja. Nie wiem, czy to będzie widać, ale o, no tyle. No i tyle do sprucia jest, no po prostu. Tyle do sprucia, tyle. Dosłownie tyle. I całe te, co się umęczyłam, no ale nic, już umiem przynajmniej to zrobić. Niemniej uważam, że opis jest po prostu jak dla mnie, nie wiem, może ja tylko mam ten problem, może ja to źle zinterpretowałam. Dla mnie jest to logiczne, że jeżeli od nabranych oczek, to znaczy od ostatnich nabranych oczek. No szkoda, że to tak jest napisane, szkoda mojego czasu i trochę się właśnie też zniechęciłam tym wzorem. No ale nic, i teraz mnie kusi tak, że no właśnie z tego zdjęcia też mi nie wyglądało to, bo widzicie tutaj, nie wiem, czy to będzie widać, bo przebija, ale to jest tutaj krótszy jest ten, no ta odległość jest krótsza niż ja mam. No ale no nic, no. Będę walczyć dalej, ja się nie poznaję i poddaję jejku, te włosy to mam okropne, właśnie chcę zafarbować, no, chcę zafarbować jak diabełek, taki mi tutaj stoi, taki rożek, widzicie, jak diabełek, no coś w tym jest, coś w tym jest. No, myślałam, że skończę ten sweter, jak pojadę do tego Sopotu i dam w prezencie. No nie dam, no bo się rozłożyłam się na czytaniu wzoru, po prostu patrzę na ten ogródek i chcę się trochę pocieszyć. Forsycja zaczyna już puszczać liście, jak przyjadę, to już będzie żółta prawdopodobnie. 2 łyczki sobie zrobię. No i chyba dzisiaj już skończę z tym swetrem. Spróję ten kawałek i chyba zacznę robić tą śliwkę, bo muszę chyba odpocząć trochę od tego swetra, chociaż ja nie jestem taka. Ja po prostu lubię, jak mam coś i nawet jak mi nie idzie, to ja dotąd będę to próbować, aż mi pójdzie. Wiecie, ja Wam już mówiłam w ostatnim filmie, że ja mam taką przypadłość, wadę, zaletę, nie wiem jak to ocenić, znaczy to można zakwalifikować w zależności od sytuacji, czy to jest wada, czy to jest zaleta, wiadomo. Ale no, mam coś takiego, taki charakter mam, że jak coś mi nie wychodzi, to ja się tak szybko nie zniechęcam, tylko będę próbować, aż mi wyjdzie. Więc mąż mówi tak, weź to zostaw i weź sobie, zacznij coś nowego, coś milszego, żeby zapomnieć o tym swetrze, żeby się trochę wyluzować, to znaczy trochę zrelaksować tak naprawdę. Ale ja z kolei, tak jak Wam mówię, po prostu mam taki charakter, że no, chciałabym to już sobie połączyć tutaj. Gdybym sobie połączyła już tu ten przód z tyłem i później już bym miała tylko w głowie, że tylko na okrągło robię, chociaż tam jeszcze są 3 wzory różne, 3 wzory, to bym miała prościej, już jeden ten element bym miała do przodu, prawda? Ten jeden krok do przodu, no ale nie wiem, dzisiaj dzień długi, nie mam za bardzo, znaczy dużo mam pracy, ale odsuwam, dlatego że no przecież się świat nie skończy, jak czegoś nie zrobię, jak nie pozmywam, znaczy pozmywać to zmywarka zmywa, ale powiedzmy jak nie posprzątam, czy tam mam taki plan zrobić dość duże sprzątanie, ale jeszcze nie jestem chyba gotowa na to. Wolę siedzieć w Sopocie i nawet jak jest zimno, to przynajmniej zmienić klimat. Także no jutro pojedziemy do tego Sopotu. No i będziemy tam chyba z tydzień albo może parę dni dłużej. No i tak, nie wiem, czy właśnie sobie nie zacząć robić tej garsonki z tej takiej morsko-plażowej, morsko-piaskowej włóczki.
No właśnie też się zastanawiam, może to jeszcze zacząć sobie tam, no nie wiem. Takie jakieś myśli, wiecie, mnie nachodzą. Wczoraj byłam na spacerze i tak mnie wywiało. Było piękne słońce, przepiękne słońce. Ale był taki wiatr i nie był taki mroźny. No był chłodny ten wiatr. Ja oczywiście bez nakrycia głowy, no bo po co? Przecież 15 stopni było chyba. W cieniu to nawet było więcej w tym słońcu. Ale wiatr był okrutny, a ja mam kłopot z błędnikiem, ja już Wam kiedyś wspominałam i ja zawsze się zastanawiałam, że jak idę i tak wieje, to mi się w głowie kręci. Ale do tego stopnia mi się kręci, że nieraz tak mnie zatoczę się tak jakbym była po alkoholu. No i koleżanka, która mieszka w Anglii, mi powiedziała, że ja mam problem z błędnikiem i dlatego mi się tak w głowie kręci. Ja mówię, no ale co ma błędnik do wiatru? Dla mnie to błędnik to było oczywiście, nie mogę łódką, statkiem i tak dalej, chociaż w samolocie nic mi nie jest. Oprócz strachu oczywiście, ale nie mam choroby tak zwanej lokomocyjnej. Natomiast w aucie mam, tak, to mam, ale okazało się, że jak jest taki duży wiatr, to jednak działa to na błędnik i ma się takie właśnie, takie stany, o, takie stany. No i tak, no to z robótkami już jest koniec, powiedziałam Wam wszystko, kawę dopijam, jeszcze sobie łyka zrobię. A, no bo w ogóle jeszcze tak, wymyśliłam, że to chyba od tego ramienia. Dzisiaj rano kawa w łóżku i tak sobie myślę, że to chyba coś od tego ramienia, to się liczy chyba od tego ramienia, bo tu mi się nie zgadza, jak to pociągnę, to mam tutaj dotąd ten wykrój, mówię, kurczę, to jest coś chyba nie tak jest. I kiedyś, nie jestem na bieżąco z filmami, tymi nawet ulubionymi youtuberkami, no bo tam działo się u mnie, no wiecie, że się działo i tak nie miałam nawet ani siły, ani ochoty, żeby oglądać cokolwiek. Ale włączając YouTube'a chyba wczoraj czy przedwczoraj, gdzieś mi się pokazał taki film od Oli z jejku, Ola z Dziergam na wsi, oczywiście, pozdrawiam Cię Olu serdecznie z tego miejsca i było tam napisane, że tutorial ramiona europejskie, coś tam. I dzisiaj w tym łóżku myślę sobie tak, kurczę, dobra, to jeszcze tak, żeby się upewnić, że ja to źle zrobiłam, to włączę to i faktycznie, no. A mogłam od razu ten tutorial zobaczyć, znaczy tutorial, te wskazówki, bo tam, no taki mini tutorial to jest, polecam Wam, bo Ola naprawdę fajnie tłumaczy i zresztą ja się powtarzam, ale będę to mówiła, że Ola fajnie tłumaczy i szybko tłumaczy i bardzo tak zrozumiale, czyli nie ma, jak najprościej, mnie się to bardzo podoba i dlatego właśnie Wam polecam, że mnie to przynosi skutek, znaczy dla mnie jest to naprawdę bardzo pomocny kanał. No i chyba to wszystko. Chlebek upiekłam dzisiaj jeszcze rano. Wstałam rano i upiekłam chlebek, bo wczoraj cały dzień zarabiałam. I dzisiaj upiekłam chlebek, żebyśmy mieli świeży. No i leję. I widzicie, dzisiaj z innej scenerii, bo jest tak ciemno w domu i stwierdziłam, że w tej oranżerii tutaj będę może nagrywać, bo wszędzie jest ciemno. A tutaj może tak mniej. Trochę mniej. No także tyle. A i tak, wracam też do robótek takich innych ręcznych. Jak przyjadę z nadmorza, to odpalę Gemila, bo z programem coś mi się podziało i mąż tutaj właśnie musi mi tu pomóc i wreszcie może wypikuję sobie do mojego ragmaga, czyli do tej podkładki obrusik. Bo już uszyłam nie wiem kiedy, dawno temu. O, taka jest strona ta. To dla tych, którzy lubią pikowanki moje i te moje patchworki. I będę szyć, bo ja Wam opowiadałam, że mam taką niechęć do szycia. No, trwało to parę lat. 5 lat to trwało. Miałam awersję ogromną. No, a teraz się to trochę tak zmieniło. Także
będzie szycie. Będzie szycie i no i tyle. No. Piękne są kropelki na drzewach z deszczu. Pięknie forsycja zaczyna kwitnąć. Wiosna. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Po 8 jestem na skwerze Kuracjusza, tak się to chyba nazywa. Chustkę mam jedwabną, wcale nie grzeje. Zapomniałam czapki z domu. Chłodno. Na Śląsku piękne słońce, jak zwykle. Przyjeżdżam tu, wieje, zimno, ale się nie poddaję. Tak, nie poddajemy się. Tutaj biała, tak. Gdzie biała? O, biała tam. Tak. Chodź. Podróż była bardzo fajna. Nie było źle, chociaż myślałam, no biała, gdzie jesteś? No właśnie, tak. Muszę tutaj się obrócić. O tu, tak, biała. Biała. Tak. Siad. Siad. Białka, umiesz siat? Siad. Siat? To nie, gdzie siat? Gdzie? O, no tak. Popatrzcie. No. Umie, tylko jak chce. Tym razem chciała. No, wracamy do domu, bo jest chłodno, ale trzeba było jeszcze powiedzieć mężu dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Nagrałam Wam mindfulness, to na koniec filmu możecie sobie troszeczkę pomedytować albo zrelaksować się. No to na razie tyle. Cześć. Nie widać mnie, ale słychać morze. Zaraz Wam pokażę morze. Może będzie widać morze. Jestem w Sopocie, hura, hura. Jutro będzie więcej relacji. Nie jest tak zimno. Myślałam, że będzie chłodniej. O tak, tutaj może lepszy widoczek. Tak, molo widać w Sopocie. I teraz wracamy do mindfulness, czyli chwila z szumem fal.